Cześć kochani, Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia, witam Was serdecznie. O czym dzisiaj? Dzisiaj dalszy ciąg straszenia. Oczywiście wiecie doskonale, że jestem jak najdalszy od straszenia. Raczej mówimy o faktach, co z tym można zrobić. Jeżeli fakty są jakieś, to trzeba zastanawiać się, co z tym zrobić. Dzisiaj znowu będziemy mówić o czym? O plastiku, więc szokujące dane. W mózgu jest 30 razy więcej plastiku niż na przykład w wątrobie. A wątroba wiadomo, że to jest organ najbardziej obciążony w organizmie pracą, dlatego że ona utylizuje różnego rodzaju toksyny, kwasy i tak dalej. Wszystkie toksyny mają praktycznie charakter kwasów. No, mój konik, że tak powiem, zakwaszenie organizmu, mówię to w wielu audycjach, mówi to już od wielu, wielu lat, tak prawdę mówiąc. Piszę książki, oczywiście, w tych książkach też o tym mówię, o potrzebie odkwaszania, czyli likwidacji kwaśnicy metabolicznej niskiego stopnia. Ten temat oczywiście, jak wiecie, jest już znany zachodniej medycynie. W Polsce się ciężko to się przyjmuje. Nie wiem dlaczego. Niewielu lekarzy akurat wie o tym, a jak wiedzą, to nie chcą nawet o tym mówić, bojąc się ostracyzmu ze strony środowiska. No ale mniejsza z tym. Kochani, dzisiaj znowu będziemy mówić o plastiku. Chciałbym niejako może zamknąć ten temat, bo niedawno ukazała się audycja o tym, o plastiku, o zagrożeniu plastikiem, ale akurat mam dodatkowe po prostu informacje, więc na bieżąco po jakimś tygodniu czy po półtora tygodniu nowa po prostu audycja na ten temat. Czy jest to faktycznie silne zagrożenie, czy też nie? Czy przesadzamy, czy też nie? Badania mówią, że przeciętny człowiek na kuli ziemskiej ma jedną plastikową łyżeczkę w mózgu. I to dopiero ja mówię o statystyce, więc jeżeli wyłączymy na przykład Indian południowoamerykańskich, którzy mają no, ze zrozumiałych względów mniejszą styczność z plastikiem, chociaż już też nie do końca, i porównamy to z człowiekiem tak zwanym cywilizowanym, to my jesteśmy tacy cywilizowani, wysoka kultura techniczna, i tak dalej. Ułatwiamy sobie życie. Pytanie, czy je ulepszamy? Często zadaję takie sobie pytanie. Więc w takim razie, jeżeli u jednego jest mniej, to u drugiego musi być więcej. Jeżeli statystycznie u każdego z nas jest jedna łyżeczka plastiku w głowie, w mózgu. I teraz, kochani, żeby przybliżyć temat, bo oprę się na takim krótkim artykule, dzisiaj może być troszeczkę krócej, ale udostępnię ekran. I kochani, najpierw powiedzmy sobie o tak zwanej pacyficznej, wielkiej pacyficznej plamie śmieci. Jeżeli wrzucicie taki termin, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, czy wyspa plastikowa na oceanie, no to ukażą wam się tutaj różnego rodzaju historie. Zobaczcie, fotografii w tej chwili jest mnóstwo, dlatego że temat ten jest monitorowany na bieżąco i to jest coś przerażającego, co się dzieje. Tu oczywiście na tych fotografiach nie za bardzo widać ogrom tego wszystkiego, ale zaraz podamy sobie dodatkowe informacje. I to jest tragedia, dlatego że ekosystem w ten sposób ginie. Ginie flora, ginie fauna i tak dalej, i tak dalej. Są oczywiście w tej chwili pomalutku wdrażane metody oczyszczania tych wszystkich śmieci. Po prostu, ale to jeszcze ciągle jest za mało, ciągle jest po prostu za mało, więc to są przerażające historie. Ja to zaraz likwiduję, natomiast poczytajmy sobie, co mówi Wiki na ten temat. Wielka Pacyficzna Plama Śmieci, olbrzymie, dryfujące skupisko śmieci i plastikowych odpadów, utworzone przez prądy oceaniczne w północnej części Oceanu Spokojnego między Kalifornią a Hawajami. Odkryta w 1997 roku przez Charlesa Moore'a. Druga podobna znajduje się bardziej na zachód między Hawajami a Japonią. Szacowana masa dryfującej plamy wynosi
Szacunki. 45 do 129 tysięcy ton. Ma powierzchnię aż 1,6 miliona kilometrów kwadratowych. Zastanówmy się, jaką powierzchnię ma Polska. Wygooglujcie to sobie. O niebo mniejszą. I zbudowane jest w 90, no w prawie w 100% z tworzyw sztucznych, z czego większość to materiał fotodegradowalny, który nie ulega pełnemu rozkładowi, lecz rozpada się na pył. Słuchajcie, nie będę tego czytywał do końca. Obrazy są nieciekawe, delikatnie mówiąc. W każdym razie zarówno pył plastikowy, jak i większe odpady trafiają do sieci troficznej, czyli łańcucha pokarmowego. Niestrawne elementy, blokując układ pokarmowy, powodują śmierć zwierząt morskich, w tym ponad 1 000 000 ptaków i około 100 tysięcy ssaków rocznie. To my, ludzie, to sobie po prostu, kochani, załatwiamy. I teraz słuchajcie, jaki to ma wpływ ewentualnie na nas? Jak to działa po prostu na nas? Czy my mamy też jako ludzie problemy, czy też nie? No więc zobaczmy. Mamy tutaj artykuł Przełomowe badania w sprawie mikroplastiku. Zanieczyszczenie w mózgu 30 razy wyższe niż w wątrobie i nerkach. Mam tutaj artykuł opracowany przez panią Monikę Sieradzką z Deutsche Welle z 5 lutego 2025 roku. W ludzkich tkankach zalega coraz więcej drobnych cząstek plastiku. Dotknięty jest zwłaszcza jeden istotny organ. Badane są konsekwencje zdrowotne. Maleńkie cząsteczki plastiku coraz częściej gromadzą się w tkankach ludzkiego ciała. W 2024 roku zespół badawczy z USA znalazł w wątrobie i mózgu zmarłych osób znacznie więcej nanocząsteczek niż w próbkach z 2016 roku, czyli 8 lat później. Zanieczyszczenie było szczególnie wysokie w mózgu, nawet do 30 razy wyższe niż w wątrobie lub nerkach, jak poinformowała grupa kierowana przez Matthew Campbella z Uniwersytetu w Nowym Meksyku w czasopiśmie Nature Medicine. Mikroplastiki zostały już wykryte m.in. w płucach, jelitach, a nawet w łożysku. Jednak konwencjonalne metody mikroskopii zwykle wykrywają tylko cząsteczki większe niż 5 mikrometrów. Natomiast cząsteczki mniejsze niż 1 mikrometr, czyli nanoplastiki, są zatem nieumyślnie pomijane w wielu badaniach, stwierdzają naukowcy. Mikrometr to 1/1000 milimetra. Nanometr to jest 1/1000 milimetra, czyli nanometr to jest 1/1000 metra. Dodam tak od siebie. W swoich badaniach zespół Campbella wykorzystał specjalną podczerwień i mikroskopię elektronową, aby dokładnie określić ilość plastiku. Naukowcy przeanalizowali próbki tkanek z wątroby, nerek i mózgu od 24 zmarłych osób z 2024 roku i porównali je z próbkami od 28 osób zmarłych w 2016 roku. Wynik: średnie stężenie mikro- i nanoplastiku w nerkach w 2016 i 2024 roku było podobnie wysokie. Jednak znacznie wyższe wartości stwierdzono w 2024 roku w próbkach wątroby i mózgu. W wątrobie średnie stężenie wzrosło ze 141,9 do 465,3 mikrogramów na gram tkanki, a w mózgu z 3420 do 4763 mikrogramów na gram tkanki. Wysoki poziom mikroplastiku u osób z demencją. Zespół wykorzystał również analizę chemiczną do określenia składu plastiku. Okazało się, że najczęściej występuje polietylen, który jest używany do produkcji folii i butelek.
Stanowił on od 40 do 65% plastiku w wątrobie i nerkach oraz aż 75% w mózgu. Analizy zakonserwowanej tkanki mózgowej z lat 1997 do 2013 roku wykazały również, że ilość drobnego plastiku znacznie wzrosła w późniejszych latach. Zanieczyszczenie było szczególnie wysokie w 12 próbkach mózgu z lat 2019-2024, pobranych od zmarłych osób z udowodnionym, uwaga, przypadkiem demencji. Zawierały one od 12 tysięcy do 48 tysięcy mikrogramów plastiku na gram tkanki. Grupa badawcza podkreśla, że ich badanie nie dowodzi bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego. Cytat. Dane te mają charakter asocjacyjny i nie dowodzą przyczynowej roli takich cząstek w pogorszeniu stanu zdrowia, stwierdzają naukowcy. To trzeba jeszcze badać, jak to zawsze mówią naukowcy. Niektóre różnice w próbkach mózgu mogą wynikać m.in. z różnic geograficznych, ponieważ próbki były pobierane zarówno w Nowym Meksyku, jak i na wschodnim wybrzeżu USA. Potrzebne są dalsze, długoterminowe badania na większych i bardziej zróżnicowanych populacjach, aby przeanalizować trendy w akumulacji mikro- i nanocząsteczek oraz ich potencjalnego wpływu na zdrowie, w szczególności na ludzki mózg, podkreślają badacze. Problemy neurologiczne u myszy, bo wiadomo, że badania przeprowadzone są na małych ssakach. Niedawno grupa kierowana przez Kaipenga Huanga z Chińskiej Akademii Nauk Środowiskowych w Pekinie przedstawiła wyniki badań, zgodnie z którymi mikroplastiki mogą zatykać naczynia krwionośne w mózgach myszy. Myszy poruszają się wówczas mniej, są mniej zdolne do orientacji i mają mniejszą wytrzymałość, stwierdzono w badaniu. Jednak ze względu na różnice w budowie mózgu, wyniki nie mogą być bez zastrzeżeń przenoszone z myszy na ludzi, napisali autorzy badania w czasopiśmie Science Advances i tak dalej, i tak dalej. Teraz, kochani, zamykam to udostępnienie. Jak mówiłem, dzisiejsza audycja jest troszeczkę, mam nadzieję, krótsza. Nadzieja dla was, bo ja gadać sobie mogę. I teraz tak, badania na myszach, badań na ludziach żywych nie ma jeszcze, oczywiście. Wyników badań z myszy nie można przenieść na ludzi. No ale kochani, jeżeli są inne badania, przeróżne badania, gdzie się bada myszki, zachowanie się myszy, wpływ różnych substancji na myszy i później już wiemy, że to samo oddziałuje na ludzi, tak samo, bo jest wiele takich różnych badań, to można prawie ze 100% pewnością przypuszczać, czy stwierdzać, zwyczajnie stwierdzać, że te wyniki badań na myszach dotyczą doskonale i wszystkich nas. A więc mamy tą łyżeczkę, czy nawet 2 łyżeczki plastiku w naszych mózgach. Jakie to będzie rodziło konsekwencje? Któż to wie? Ale dzisiaj obserwujemy coraz więcej chorób neurodegeneracyjnych. Żyjemy dłużej, to fakt. I ci wszyscy mądrale, którzy mówią, że ale przecież medycyna zrobiła taki ogromny postęp, jest cywilizacja, żyjemy przecież dłużej, ale jaki jest stan tych nas dłużej żyjących? Chodzi o jakość życia, bo to jest bardzo ważne. Oczywiście liczy się długość życia, chęć doświadczania, chęć życia jak najdłużej dla siebie samego, dla nas bliskich i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy umierać. Może niektórzy oczywiście, którzy po prostu czasami różne są okoliczności i oni po prostu faktycznie nawet podświadomie dążą do śmierci. Znam wiele takich przypadków. A więc co z tym fantem robić? Czy faktycznie jesteśmy skazani na klęskę z powodu własnej naszej głupoty, czy też egocentryzmu, rozbudowanego straszliwie, bo przecież człowiek jest koroną boskiego stworzenia,
Czyńcie sobie ziemię poddaną, no i, podda, i z ziemi zrobiliśmy niewolnicę. A teraz, przepraszam bardzo, jest jeszcze takie powiedzenie. Ten jest największym panem, kto jest najniższym sługą. Bo jeżeli otrzymałeś zdolności, otrzymaliśmy zdolności najwyższe, jesteśmy tym ukoronowaniem wszystkich stworzeń, to oznacza, że też odpowiadamy za te wszystkie stworzenia, za naszą planetę, za nasz dom, za naszą mateczkę Ziemi, za powietrze, za wody, za zwierzęta, za rośliny i tak dalej. Mamy prawo to wykorzystywać, ale też przewidywać, starać się przewidywać skutki, bo ja zdaję z tego sprawę, bo nie chcę się tu wymądrzać. Bardzo trudno jest ocenić skutki pewne od razu, jeżeli coś robimy. Czasami trzeba doświadczeń lat, żeby ocenić po prostu pewne skutki. Tak samo jak na przykład z odkryciem promieniotwórczości, kiedy Madame Maria Skłodowska-Curie, nazywali ją Madame oczywiście, tu chodzi przecież o Polkę, naszą cudowną, wspaniałą Polkę, o której ciągle bardzo mało wiemy, tak prawdę mówiąc, nie wiedziała o skutkach promieniotwórczości, a przecież zmarła z powodu napromieniowywania, tak? O ile dobrze pamiętam, z powodu nowotworu spowodowanego napromieniowaniem. A więc ci pierwsi badacze, ci pierwsi naukowcy, przemysłowcy nie mieli pojęcia, jakie to będzie powodowało skutki, ta ich działalność. Ale dzisiaj już wiemy. I jeżeli po prostu rozwijamy nowe techniki, technologie, to już powinniśmy się dokładnie zastanawiać, jakie to może spowodować skutki. Tymczasem jest ciągle bieg za pieniądzem. Pieniądze są bardzo ważne, ale tak jak obserwuję często wielu moich znajomych, z którymi kiedyś współpracowałem, to wielu z nich ciągle pędzi za pieniądzem. Pieniądz jest bardzo ważny, bardzo. Dlatego, że ale trzeba go traktować jako środek wymiany energetycznej. Pieniądz nie może być bożkiem, pieniądz nie może być sam w sobie celem naszego życia. To jest bez sensu kompletnie. Gromadzenie więcej, 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 więcej i tak dalej. Ale to są jeszcze takie moje dywagacje, ale oczywiście umotywowane. Bo dlaczego akurat na planecie jest tak, jak jest? Dlaczego dżungla amazońska jest wycinana, niszczona i tak dalej, i tak dalej? Po co? Dobrze, dość tego narzekania. A, właśnie, a jaki jest akcent pozytywny, kochani? Czy faktycznie plastik będzie nam zagrażał i czy jesteśmy bezbronni? I tutaj chciałbym powiedzieć, że najprawdopodobniej jest broń, jest tarcza na to, ale o tej broni, o tej tarczy, to myślę, że sobie porozmawiamy wtedy, kiedy namówię pana Andrzeja Kmitę, dla wielu z was znanego już, mogę powiedzieć przyjaciela, o ile Andrzej uzna to za stosowne, człowieka, który jest po prostu piękną duszą, i który może ewentualnie podpowiedzieć, co zastosować, żeby ewentualnie tego plastiku się w sposób bezpieczny i skuteczny pozbyć. Bo natura jednak jest cudowna. Niewiele wiemy o naturze, jakie daje nam możliwości, pomalutko to odkrywamy i być może mamy skuteczną broń i na ten mikro i nano plastik. Ale kochani, jeżeli mi się uda namówić pana Andrzeja Gmitę do tego, do jego opowieści, to wówczas zrobię z nim wywiad i będziecie wiedzieli, o co chodzi. Na dzisiaj kończę i na zakończenie, jak zwykle, proszę was o lajki, o subskrypcje. Oczywiście chodzi o te osoby, które jeszcze nie zasubskrybowały kanału, o komentarze, o dzielenie się linkami. Macie jakieś social media, Facebooki i tak dalej, i tak dalej. Podsyłajcie znajomym, podsyłajcie mailami te ewentualnie linki, dlatego że wówczas kanał rośnie, a naprawdę bardzo mi zależy, żeby ta wiedza, którą ja wyszukuję niejednokrotnie w wielkim trudzie,
po prostu, żeby trafiała do jak największej rzeszy ludzi. Trzymajcie się i do następnej audycji. Papatki, dziękuję Wam za to, że jesteście. Do zobaczenia.